Siema. Dzisiaj postanowiłem nagrać filmik i pokazać Wam modele dla modelarzy początkujących, albo takich osób, które zaczynają zupełnie swoją przygodę i jeszcze nie wiedzą na co zwracać uwagę, jak się wybiera swój pierwszy model, zwłaszcza pierwszy model, bo jak już ktoś tam zaczął swoją przygodę, no to już może coś tam wie, tak? Ale wciąż tak ja sobie po drugim, trzecim modelu może coś jeszcze z tego filmiku wyciągną. A dlaczego taki filmik? Mimo tego, że już nagrałem kilka filmików, trzy filmiki dokładnie kilka lat temu. Z tego powodu, że wciąż pojawiają się takie pytania na grupach i się będą pojawiały zawsze, tak? Bo zawsze dochodzą nowi modelarze, tak? Czy to jest więcej, czy mniej, zawsze ktoś tam się nowy pojawia. I jaki pierwszy model na początek? No nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jakim budżetem ktoś operuje. No i najważniejsze, jaką ktoś ma determinację. Myślę, że też od wieku to zależy. Tak? Czy ktoś będzie miał odpowiednie umiejętności, narzędzia, warsztat, to też się wiąże akurat z zasobnością portfela. Ale postanowiłem, że zrobię filmik pokazujący modele, które już zrobiłem. Od tamtych filmików przybyło tu kilka modeli. Niektóre się będą powtarzały, bo niektóre to są stare moje modele. Ale też pokażę, tutaj jest taka kubka na przykładzie modeli, które jeszcze nie są sklejone, ale część z nich jakby tutaj się znajduje w pudełkach, a część z nich już jest sklejonych. Może nie konkretnie te same modele, ale modele tych samych firm, więc pokażę jak takie modele wyglądają w pudełku jeszcze przed sklejeniem. Myślę, że ważną rzeczą jest przy wyborze swojego pierwszego modelu, e, to jest taka moja opinia i zauważyłem, że sporo osób się z tym zgadza, no ale też sporo się z tym nie zgadza, tak? Ja wychodzę z założenia i to jest na podstawie moich doświadczeń, nigdy nie kupować badziewiastych modeli. Albo tani, to tylko do testów, to tylko na próbę, czy mi się spodoba. Kupisz badziewiasty model, to spora szansa, że tobie się to nie spodoba, bo się będziesz po prostu męczył. Tak? Zobaczysz swój model, zobaczysz modele na grupie, na jakiejś facebookowej, czy na jakimś forum i okaże się, że Twoja praca zupełnie odbiega od tego, co robią inni modelarze, tak? I wiem, że przy malowaniu na pewno jest z tym duży problem, bo według mnie malowanie jest najtrudniejszym etapem. Sklejanie jest dużo prostsze. Ale źle wykonany model, źle zaprojektowany model na pewno nie pomaga w budowie i w nauce. Ja wychodzę z założenia, że lepiej wydać te troszkę więcej pieniędzy i kupić model, który jest po prostu lepiej wykonany i wtedy taki model składa się, jak to się mówi, jak klocki Lego. Tak? Wszystko do siebie pasuje. Jeśli coś nie pasuje, to znaczy, że to jest nasza wina i my coś źle robimy. I to może być taki wyznacznik dla nas. Tak? Jak elementy nie stykają się tak, jak powinny, no to w takim razie może przyklejamy ten element odwrotnie, a może przyklejamy lewą część zamiast prawej części. Też tak się zdarza. Też może być tak, że może być błąd w opisie. Nawet porządne firmy, nawet firmy, które robią porządne modele, też mają błędy. W samych modelach zdarzają się, nie mówię, że nie, ale też zdarzają się błędy w instrukcjach. Tak? I często z tych nowych modeli, tych nowych wypustów, takie kilkuletnie powiedzmy modele, tam też się zdarzają błędy, ale modele chociaż są przynajmniej zazwyczaj, przynajmniej tych takich wiodących, masowych firm, zazwyczaj są dobrze zrobione. Więc no to najczęściej, jeśli jest jakiś problem, to albo my coś źle robimy, albo po prostu instrukcja nam źle mówi, więc wtedy warto sobie e, przebadać elementy w ramce, w instrukcji i poprzekładać na przykład lewą z prawą stroną zamienić, tak? I to nieraz pomaga. Także to jest taka rada, którą mogę dać, czyli kupować dobre modele, dać troszkę więcej, połowę więcej, może czasem 2 razy więcej. No, hobby jak to hobby, każde hobby jest drogie, zwłaszcza na jakimś tam późniejszym etapie, tak? A myślę, że jak chce się dobrze zacząć, nie mówię, że trzeba wydawać miliony monet, tak? Ale no, kup sobie pierwszy model dobrej jakości, żebyś po prostu się nie zraził na samym początku. I to jest taka moja złota rada. Dobry model na początek, tak, nie musi być ogromny, to też jest kolejny
wydaje mi się, błąd początkujących modelarzy. Ja sam też tak robiłem i się nie dziwię, że wiele osób tak robi, bo mi się wydaje, że to jest bardzo normalne. Duży model będzie wyglądał super. No, na pewno będzie wyglądał super, bo będzie duży, ale pytanie, czy my sobie z nim poradzimy jako początkujący modelarze, tak? Dlatego też radzę kupić jakiś model, który nie ma zbyt dużej ilości elementów, tak? Który nie jest duży powierzchniowo, żeby nam się po prostu potem łatwiej malowało. No i wykonany dobrej jakości, tak? Zazwyczaj nowe modele są dobrej jakości, ale są też stare modele, które też tu pokażę, które one już mają z kilkadziesiąt lat, te formy, a wciąż trzymają się nieźle i jako model taki prosto z pudła zrobiony, prezentują się nieźle, tak? Jakby ktoś chciał, może sobie dokupić potem jakieś blachy czy żywice do waloryzacji, ale to już jest koszt, który często przewyższa kilkukrotnie wartość modelu z pudełka, tak? Także to jest jakiś tam dalszy etap, na początek nie ma sobie co o tym głowy zawracać, ale to jest za chwilkę, tak pokrótce postaram się mówić te wszystkie modele, żeby też nie przedłużać i nie robić z tego filmiku godzinnego materiału, ale coś się boję, że chyba 30 minut z tego wyjdzie, także warto się przygotować. Dobrze, to na sam początek zacznę od chyba najprostszych modeli. Te tutaj 4 pojazdy, mam ich dużo więcej sklejonych, ale nie chciałem zapełnić całego stołu tamtymi maluchami. To są pojazdy z serii wrzesień 1939. To jest po prostu taka jakby gra planszowa, powiedzmy no, w stylu Warhammera, jeśli komuś coś to mówi. Nie wiem, na pewno nie są dokładnie takie same zasady, bo pewnie system jest inny, ale tak to można zobrazować. I to po prostu są pionki do gry. A jako, że to są pionki, potrzebujemy ich dużo do gry, więc one są w bardzo prosty sposób zrobione. Elementów nie ma za dużo. I nie są dość drogie. Pamiętam jak to się pojawiło, to kosztowało około 20 zł. Jeden taki model. Teraz kosztuje chyba z 2 razy więcej. Nie jestem pewien, bo dawno już nie kupowałem. No, ale tak to wygląda, tak? Tutaj mamy niemieckie pojazdy, Panzer 35T, tutaj mamy Panzer trójkę, TKS-a i 7TP. TKS? Ja nigdy nie pamiętam. Tak, to jest TKS, dokładnie. Musiałem się pani po prostu ma pudełko. Tak, i to są po prostu pionki. To bardzo proste, to się składa z kilku elementów. I myślę, że tak na próbę to jest bardzo fajny start, jeśli chodzi o przygody z modelami. Nie są drogie, są całkiem spoko. Układ jezdny to jest najczęściej jeden element. Tu z malowaniem może być troszkę zabawy dla początkujących osób, ale samo sklejanie jest bardzo przyjemne. Ok, teraz kolejne maluchy, skala 1,72. Tam to też była taka sama skala 1,72. Tylko tu już są powiedzmy takie pełnoprawne modele, już troszkę więcej elementów mają, ale też ilość nie przytłacza. To jest firma Revell, skala 1,72. Tak, tu mamy rudego, T34, Panterę, tutaj SDKFZ 251/16, jeśli dobrze pamiętam, tak, z metaczami płomieni oraz SDKFZ 7/2 chyba, albo przez 1, już nie pamiętam dokładnie, z pancerną kabiną. Bardzo fajny model, uwielbiam ten model. Mam takie dwa sklejone, plus 2 modele bez pancernej kabiny. Tak, ogólnie bardzo polecam ten pojazd. To są dość proste modele. Nie mają jakichś super szczegółowych detali, ale dobrze się je skleja. Tak? Ten ma jakieś uproszczone gąsienice, tutaj nie ma jakoś tak zakrzywień tych piór na brzegach gąsienic. Ten ma metalowe, dokupiłem, bo plastikowe gdzieś tam straciłem ogniwo jedno i potem nie mogłem go znaleźć. Pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło i jedyny póki co. Ten też dość prosty. Ogólnie polecam Revella 1.72. Z tym, że z Revellem trzeba uważać, to też warto sobie wejść na stronę scalemates.com i tam zobaczyć, co tak naprawdę się w takim pudełku znajduje. Bo może być tak, że tam po prostu jest model innej firmy. I zaraz pokażę na przykładzie innego modelu, to trochę później. Na przykładzie tego japońskiego samolotu. Tam opowiem. I na dole tej strony też są często galerie z gotowych modeli, więc po prostu można sobie na dół zjechać i zobaczyć, jak inni modelarze sobie poradzili z takim modelem. Więc zawsze polecam wejść na scalemates.com i tam sobie po prostu sprawdzić,
jak taki model wygląda po sklejeniu, bo nie zawsze, ale prawie zawsze są gotowe galerie. Kolejne modele wciąż operujemy w skali 1,72. To jest firma Flyhawk. Ja uwielbiam tę firmę. Ona robi świetne modele, bardzo takie delikatne są, jeśli chodzi o detal. I niektóre elementy też są delikatne, więc tutaj trzeba troszkę cierpliwości. No i warto uważać z nimi, tak? Nie są duże, ale są naprawdę świetne, tak? Jedynie kalkomanie w tym Renault z nimi po prostu miałem problem, bo są dość grube i je po prostu widać. Tutaj nie było problemu w tym, tak? Mam takie dwa Renault, bo w pudełku były dwa takie czołgi, więc mam z karabinem i z działkiem, bo można było zrobić dwa warianty, więc fajnie, bo w cenie jednego modelu są dwa. A mam też dwie takie wersje, późną i wczesną. Ale po prostu te modele były w osobnych pudełkach, tak? I ten model chyba jeszcze miał figurki w zestawie, dwie takie małe. Także też fajna sprawa. Model z figurkami w zestawie, dość ładnymi figurkami, tylko nie pomalowałem tych figurek, bo wtedy jeszcze no trochę miałem problem z malowaniem. Do tej pory mam problem, ale wtedy jeszcze jakoś tak większą blokadę miałem, jeśli chodzi o figurki. Ale bardzo polecam firmę Flyhawk. Kolejny model, też nieduży. Tu już jest skala 1:144, czyli po prostu dwa razy mniejszy niż tamty, który przed chwilą pokazywałem. Więc wyobraźcie, jaki ten samolot musiałby być w tamtej skali tamtych pojazdów, tak? Na przykład tego TKS-a. TKS jest taki i ten samolot jest dwa razy mniejszej skali, więc normalnie byłby dużo większy, gdyby był 1,72, tak jak ten pojazd. No ale dobrze, wracając do tego. To jest Tomcat firmy Revell. Bardzo fajny model. Nie jest jakiś super skomplikowany, ładnie spasowany. Bawiłem się świetnie go budując. On to jeszcze powinien mieć otwierane skrzydła, ale ja już zrobiłem je po prostu zaklejone i nie bawiłem się w robieniu ich otwieranych. Ale jak ktoś będzie chciał, może zmieniać geometrię skrzydeł dowolnie, bo jest to taki mechanizm, jest to w jakiś sposób tak zaprojektowane, żeby można było się w ten sposób bawić. No i kolejny model też w skali 1:44, tak jak tamten Tomcat. Z tym, że to jest akurat Spitfire firmy Eduard. To taka ciekawostka, to jest model polski, tak, z polskimi oznaczeniami, także taka gratka dla polskich modelarzy. Te modele są bardzo małe, bardzo fajne, mają maski w zestawie i na oszklenie i na koła, więc też spoko opcja, jak ktoś potrzebuje, to może sobie te maski założyć. No i fajny model, mi się podoba, tak, fajnie on wygląda, fajnie wyszedł. Także polecam Eduard 1:144. Takie malutkie mikrusy na próbę po prostu. Jakby ktoś chciał sobie samolot tak na szybko zrobić. Tam się dosłownie składa z kilku elementów. Skrzydła, jeden element. Kadłub to jest jeden element, więc nie trzeba połówek sklejać. Owiewka, tutaj podstawa anteny. Stateczniki, tak, poziome. Wirnik, czy tam śmigło. Jako jeden element i podwozie. No i to jest w sumie cały model, tam ma, nie wiem, z 10 elementów może. Na chwilkę znowu wrócę do skali 1,72, bo tu jeszcze jeden czołg został. Ten czołg jest inspirowany filmikiem z kanału Marcin Strzyżewski. On w pierwszym swoim filmiku, no i potem chyba po jakimś czasie zrobił jakby reupload tego filmiku w odnowionej wersji. Po prostu powiedział troszkę więcej na temat tego. To jest czołg, który gdzieś tam stoi czy stał. Teraz nie wiadomo, co się z tym dzieje, tak? W rosyjskim mieście. Na takim cokole. Ja tam gdzieś z Google Street View znalazłem zdjęcia tego cokołu. Postarałem się odwzorować te jakieś charakterystyczne elementy dla tego cokołu. Gdzieś to jakiś obłupany brak kafla, to jakiś obłupany, uszkodzony. Ups. No, to jakieś zaczepy do podnoszenia może, albo bardziej do odkładania tego cokołu. No, figurki jakieś tam żywiczne nie są z zestawu, ale sam model to jest Hobby Boss. To jest T80BW. Świetny model, bardzo fajny. Dobrze się go sklejało, nie było żadnego problemu ze spasowaniem. Ja go tylko tu troszkę stuningowałem, bo dodałem tu takie fartuchy, tak, których normalnie mam w zestawie. Je dodałem, bo ten czołg na cokole też ma takie fartuchy. No, i to wszystko, ale model naprawdę bardzo fajny, polecam. Jakby ktoś chciał takiego małego gluta sobie skleić, 1,72, to myślę, że Trumpeter to jest dobry kierunek, jeśli chodzi o radziecką czy postradziecką pancerkę.
to myślę, że można spokojnie celować w tę firmę. Ja zrobiłem też jeszcze BTR chyba 80, też był bardzo fajny, nie było jakichś większych problemów i chyba coś jeszcze mam z Trumpetera. Moja córka ma jak Tigera i jakoś tam sobie radziła ze sklejaniem jego, więc myślę, że ta firma jest godna polecenia. Następnie przechodzę do skali 1.48. To jest firma Tamiya. To są świetne modele, dość proste w budowie, bardzo proste w sumie. Nie mają zbyt dużo detali, więc nie są skomplikowane. Czy detale jakieś tam mają, tak? Ale wiele elementów jest po prostu już gotowych na pancerzu, tak jak siekiery, jakieś tam narzędzia. Te akurat liny były naklejane, ale wiele elementów jest po prostu już odlanych z pancerzem. Tak? Więc tutaj myślę, że nie będzie zbyt dużo roboty dla osób początkujących, się nie zniechęci za szybko. Figurka też w zestawie, ale taka średnie mi wyszła, jeśli chodzi o malowanie. Cymeritu nie ma, jego robiłem sam. Gdzieś na kanale jest nawet filmik, możecie sobie zobaczyć, jak ten Cymerit powstawał. Model świetny. Jako ciekawostka firma Tamiya daje często obciążniki do swoich modeli, żeby po prostu były cięższe. Ten akurat nie ma, no bo to jest ciężarówka, po prostu to pewnie było ciężko coś wsadzić. Można niby było ramę zrobić, no ale myślę, że jej nie trzeba aż tak obciążać. Ciężarówka nie potrzebuje być ciężka. Czołg jak najbardziej. To jest taka pierdoła, ale to jakoś tam daje fajne wrażenie. No a ta ciężarówka, ten Opel, on tu parę rzeczy miał w zestawie, parę bambetli, parę dorzuciłem swoich. Też bardzo fajny wóz, bardzo go polecam. Ogólnie Tamiya 1.48 to jest bardzo dobry kierunek, jeśli chodzi o pojazdy naziemne. To wszystko można brać ciemno i myślę, że każdy będzie zadowolony z tego zakupu. Teraz dam dwa modele różnych firm, które bardzo polecam, bo bardzo fajnie wyglądają. Tutaj jest Cadillac V150, jeśli dobrze pamiętam. To jest firmy Hobby Boss. Model jest dobrze zrobiony, ładnie spasowany. Tutaj nie trzeba było zbyt dużo przy nim kombinować. Jedyne co zrobiłem, to nawierciłem tutaj lufę, żeby były otwory, tak, w tym hamulcu od przodu. I tutaj te dziurki po bokach porobiłem. Dorobiłem żarówkę do reflektora. To jest z kawałka ramki przezroczystej, którą oszlifowałem, wypolerowałem, potraktowałem lakierem, żeby się błyszczała. Uciąłem ten fragment, który mnie interesował i wkleiłem. Czy tak ta żarówka powinna wyglądać, to nie wiem, ale lepsze tak, niż jakby nic by tam nie było w środku, tak? Model jest spoko, bardzo fajny. Podoba mi się, cieszę się, że go kupiłem, bo jest taki nietypowy. Ogólnie podobają mi się takie kołowe pojazdy i ten jest całkiem niezły. Wiem, że jest kilka wersji i też w różnych skalach są te pojazdy, ale akurat nie Trumpetera, tak? Przepraszam, Hobby Bossa, to jest Hobby Boss. A Trumpeter jest tutaj, to jest UAZ 469. On jest przerobiony, to nie jest taki UAZ jak jest prosto z pudełka. Ja tu robię mu tą klatkę u góry. Przerabiałem mu też front. Front jest zupełnie inny, tak? To był inny taki grill, ja tutaj go troszkę tuningowałem. Tutaj dodałem lampy. Tutaj akurat tego znaczka nie widać, ale jeśli ktoś gra z Was w PUBG, no to rozpozna tego ułaza z gry, tak samo jak rejestrację. Tak? To jest rejestracja, która jest w grze. O, tu model jest przykręcony do podstawki, bo miał gablotkę jeszcze do góry zakładaną, ale nie jest założona ta gablotka teraz, a miał być tam na nagrodę w konkursie, ale konkurs się nie udał, więc model został. Co tu jeszcze dorabiałem? A jeszcze budowałem dorabiałem zderzak z tyłu, tak? Tak jak powinien być w grze. Tak? Dorabiałem zderzak, ten tylny, tak, tylny, bo tu i coś innego było z tyłu, nie pamiętam, a ja po prostu budowałem ten zderzak od zera, tak? To jest moja radosna twórczość. No i tak to wygląda. Bardzo fajny model, łatwy, niedrogi, nieduży i fajnie się go skleja. Gorąco polecam. Tutaj jeden z moich pierwszych modeli, jakie skleiłem, jeden z moich starszych modeli. Zrobiłem go kiedyś na konkurs na forum internetowym. Bardzo fajny model. To jest TriStar, tak, 1.35. Tutaj widzę, że z tego co pamiętam są frule zamontowane, bo się ruszają, czyli metalowe gąsienice, ale w zestawie też są gąsienice ogniwkowe. I to jest coś, co często przeraża początkujących modelarzy, bo tu jest tyle elementów ogniwkowych, jak to składać i tak dalej. To nie jest takie... To jest żmudne, nie powiem, że nie, ale to nie jest takie straszne, jakby się wydawało. Nikt nie każe od razu robić całej gąsienicy. Weźcie sobie na jakieś kawałki, nie wiem, po 10 ogniw,
raz na jakiś czas i po prostu ta gąsienica powstanie, tak? A ja akurat robię tak, że jak ja zaczynam model robić, to ja zaczynam od gąsienic. Najpierw robię to jest najtrudniejsze, najbardziej żmudne, a potem robię całą resztę, tak? Więc nie sklejam gąsienic, tylko po prostu je wycinam i przygotowuję, tak? Odkładam sobie do pudełka, a potem robię model i na samym końcu, jak już mam gotowy układ jezdny, wszystko przygotowane, to sobie montuję gąsienicę, tak? Może nie na samym końcu, to może źle powiedziałem. Nie na samym końcu, zanim zacznę przyklejać jakieś detale, żeby po prostu jak będę obracał ręką model w dłoni, tak, układając gąsienicę, żeby po prostu niczego nie urwać, tak, więc może przed detalami, jak jest ogólnie cały taki zarys, kadłub już jest tam zmontowany, przynajmniej wanna i ta górna część, tak, żeby po prostu sobie już tam dopasować to podwozie, tak, żeby to nam nic się nie urwało. To ogólnie ten model trochę tuningowałem, bo tam silnik przerabiałem, jakieś tam rury, przewody porobiłem, jakieś kable, druty, tutaj przekładnie też stuningowałem, odpadł włas, przekładnie, tak, tu zostawiłem otwarty okno rewizyjne, tak, tutaj są jakieś śruby wystają, gdzieś jedna się zgubiła, tutaj wystają, ponawiercałem otwory, lufy metalowe dokupiłem, no i gąsienice metalowe, tak, ale te zestawowe też są spoko. Bardzo polecam. To jest firma Tristar. Z tym, że Tristara już nie ma. Teraz te same modele w takich samych pudełkach, tylko z innym logo można znaleźć i to robi teraz firma Hobby Boss. Znaczy przypakowała w pudełka i sprzedaje jako swoje. Tak? Także czy kupicie Tristar, czy Hobby Boss, to jest to samo i bardzo polecam, bo to jest naprawdę bardzo fajny ten jest model, a podejrzewam, że jak ten jest fajny, no to inne też mogą być dobrej jakości. Tylko warto zobaczyć na ScaleMates rok produkcji tego modelu, bo nie pamiętam kiedy był produkowany. Tak? I jeśli powiedzmy w tym roku jak ten jest fajny, to zakładam, że inne modele z tego roku, albo z tej okolicy, albo nowsze, powinny być też dobrej jakości. Dobrze, dalej jedziemy, już niedużo zostało. To jest Tamiya 1.35, to są bardzo stare modele z lat 70. To jest rok 7.4, ten chyba też, ten może troszkę nowszy, ale wszystkie to są stare, takie stare sztrucle, co nie znaczy, że to są złe modele, bo to są bardzo dobre modele, bardzo fajne, ubogie jeśli chodzi o detal, o ilość elementów, ale to nie przeszkadza, żeby się dobrze bawić je sklejając, tak? Tu wszystko jest spasowane, nie ma jakichś większych problemów. Z tym, że te stare modele mają jeden dla mnie ogromny problem, czyli gumowe gąsienice. Ten model jest bardzo tani, nie wiem, kosztuje 40-50 zł. Ja podbiłem jego wartość kilkukrotnie, bo dałem mu metalowe gąsienice i metalowe lufy, tak? Ale raz jest w zestawie, też będzie pasować i też będzie tam działało. Tu go trochę przetyrałem, tak samo jak tego i zawsze tak nie lubię modeli, bo mi to nie wychodzi, to się tak średnio wygląda, ale chciałem się trochę pobawić. To jest SDKZ chyba 234, tak? Panzerspähwagen, czy jakoś tak, czyli ciężki wóz zwiadowczy. Bardzo fajny model, bardzo mi się podoba, jest taki solidny. Mam taki drugi model, dostałem też od przyjaciela i chciałem zrobić z niego, a najpierw z tego chciałem zrobić, dlatego zrobiłem normalnie, ale z tamtego prawdopodobnie zrobię model inspirowany pojazdem z gry Metal Slug. Tam był taki boss, chyba w Metal Slug X. Tam był taki boss, to był właśnie ten pojazd, temu tam się takie nogi rozkładały i pod spodem jeszcze miał taką okrągłą kopułkę z jakimś tam działkiem czy karabinem. To tamten będę tak przerabiał. Ale ogólnie dobry model, fajnie się go skleja, nie ma większego problemu. Lufy kupiłem metalowe, pierdoła, ale robią robotę te lufy, tak? Myślę, że warto, nie mówię przy pierwszym modelu, ale tam przy którymś pobawić się w wymianę luf, to robi dużo, tak? Taka niby nieduża rzecz, a zmienia bardzo odbiór modelu. Tutaj jest Marder. Dostałem od żony tam chyba na święta. Bardzo fajny model. Nietypowy, bo ja raczej mam drugowojenne pojazdy, a żona chciała mi kupić drugowojenny pojazd. Usłyszała gdzieś tam Marder gdzieś tam słyszała, jak kiedyś tam gadałem kiedyś. Czy tam gdzieś ta nazwa dzisiaj tam się pojawiła. No i wzięła Mardera, tylko że nie wiedziała, że są te współczesne Mardery. No. Ale bardzo dobrze się stało, bo takiego modelu bym sobie nie kupił nigdy, a tak to chociaż mam niespodziankę. No, tylko ten model ma jeden problem, bo nie wymieniałem w nim gąsienic. I tutaj widać, dlaczego gumowe gąsienice są złym pomysłem. No po prostu, jak ten model jest z lat 70., no to się dzieje z gąsienicami gumowymi. Więc ja zawsze, początkujący modelarz nie musi tego robić, znaczy nikt nie musi tego robić.
Ale ja zawsze polecam, jak ktoś już będzie później chciał się bawić, wywalić gumy, tak, i kupić sobie plastikowe gąsienice ogniwkowe. To jest trochę roboty, ale zmienia wszystko. Na pewno zmienia to, że po jakimś czasie nie stanie się takie coś, tak? To tak jest szczęście, że pękło tylko w jednym miejscu, tak, a potrafi pękać w wielu miejscach. Także tak zostaje, w gablocie stoi w ten sposób, więc nie widać, coś jest nie tak. Bardzo fajny model, polecam. Okidoki, mamy teraz króla wszystkich czołgów, czyli Tygrysa 2, zwanego też Tygrysem Królewskim. To jest ogólnie model firmy Takom. I Takom robił tego Tygrysa z wnętrzem. Z tym, że ten łoto, koleżka, nie ma wnętrza, ponieważ to jest wersja wydana przez firmę Das Werk. I ta firma wydaje modele, nie wiem czy różnych firm, a prawdopodobnie różnych, ale na pewno wydaje Takoma. Ich modele po prostu bez wnętrza, tak? I tu model jest z Cimritem od razu, więc super opcja, bo nie trzeba się już w to bawić. Model wydaje się jakiś skomplikowany, toporny, duży, ale to tak naprawdę nie ma dużo elementów. Ten model jest bardzo ładnie spasowany, nie ma tu żadnych problemów. Ewentualnie gdzie może być problem, to tylko z tą płytą, bo ona tutaj jest taka bardzo wiotka, tak? Tutaj to wszystko tam się jakoś tam zapadało, bo to składa się z kilku elementów ta płyta. Ja po prostu od spodu podkleję kawałkami plastiku, żeby to po prostu było takie bardziej sztywne, tak? Może ja coś źle robiłem, nie wiem, ale to było takie zbyt wiotkie, więc ja to po prostu wzmocniłem od spodu. Tak, ten model nie ma dużo elementów, ma tu jakieś siatki już wyprofilowane, tu się wkleja w plastikowe takie ramki i nakleja się tutaj, tu są też siatki, tu też siatki, więc taki model na bogato, że tak powiem, a może na pół bogato, bo są tak naprawdę tylko siatki, ale one robią robotę, sprawiają, że model dużo fajniej wygląda. Jedyny właśnie minus dla osób początkujących to jest ogniwkowe gąsienice, tak? Ale mówię, nie bać się tego, to nie jest nic strasznego, tylko trzeba troszkę więcej roboty w to włożyć, ale to nie jest trudne, tylko się tak wydaje, tylko po prostu trzeba więcej pracy, tak? Poświęcić, więcej czasu. Co tu jeszcze jest o tym modelu, co mogę powiedzieć? No nic, wygląda świetnie, po prostu to jest świetny model, bardzo fajny, tylko trzeba uważać, bo przy marderze, który był tam wcześniej, problem jest taki, że gąsienice są zabudowane, tak, przez te błotniki, więc warto sobie zaplanować sklejanie modelu, tak. Na moim kanale jest filmik, jak ten model jest malowany, więc można sobie obejrzeć. Są dwa filmiki, więc można sobie obejrzeć, jak ten model jest malowany. Jego sklejałem chyba nie ma, tylko samo malowanie jest. Więc malowanie i brudzenie, więc zapraszam zapoznać się z tymi filmikami, jak ktoś będzie chciał. Jest to tam chwilkę oglądania, ale można sobie dać tempo razy dwa i jakoś tam się przemęczyć, tak? Tutaj jeden z moich nowszych modeli to jest Revell 1.72 U88A4, jeśli dobrze pamiętam. Model jest przepiękny po prostu, uwielbiam ten samolot, to jak on wygląda. W tej skali jest całkiem spory, fajnie się prezentuje. W gablocie tylko takie dwa mi się mieszczą na półce, więc też to tam świadczy o jakichś tam jego rozmiarach. Nie jest ogromny, tak, ale jest całkiem spory. Ładnie jest pasowany. Ogólnie ładny model. Gdzieś tu u góry jakieś tam problemy miałem, ale to bardziej z mojej winy. No, dobry model, bardzo go polecam. Tak wygląda od spodu. Ma bardzo fajne malowanie, bo jest taki dość kolorowy, więc nie jest nudny. Więc myślę, że to jest model godny uwagi. Nie ma tutaj nic skomplikowanego w nim. Chyba nie. Więc jak ktoś by chciał sobie kupić samolot i czuje się na siłach malowanie takich większych powierzchni, no to jak najbardziej mogę taki samolot polecić. Jeszcze raz, to jest Revell 1.72. Okidoki. Przyszedł czas na jeden z moich najbardziej ulubieńszych modeli. On jest zrobiony bardzo prosto, nie ma żadnych udziwnień typu jakieś obicia, brudzenie i tak dalej. Trochę szkoda, bo zasługuje na to, żeby go jeszcze bardziej wyeksponować. Jego piękno. Ale to jest model z pudełka Revell. To jest skala 1.48. Dostałem go chyba z 11 lat temu. Albo 12 lat temu na święta od mojej żony. Wtedy chyba jeszcze narzeczonej. No, tak, na pewno narzeczonej. I to jest Boże, no to jest Aichi D3A Val
firmy Revell, znaczy pudełko to jest Revell, a tak naprawdę to jest firma Hasegawa. I to, o czym wspominałem wcześniej przy omawianiu tych modeli z Revela, że Revell, nie tylko Revell, ale Revell bardzo, bardzo często pakuje inne modele w swoje pudełka, więc warto się na stronie scalemates.com zapoznać, co tak naprawdę siedzi w naszym pudełku, albo w pudełku, które mamy zamiar kupić. Bo czasem można się wtopić, bo nieraz jest tak, że są bardzo ładne pudełka, bardzo ładna grafika, pudełka nówki, bo dopiero co z fabryki wyjechały, a w środku są jakieś stare trupy, jakieś sztrucle. Po prostu warto się zapoznać, żeby nie kupić jakiegoś gniota. I ten model gniotem nie jest. To jest bardzo dobry, bardzo ładny, bardzo fajny model i 100% go polecam z całego serca. Jest naprawdę świetny. Nie miałem tu już za zabawę po prostu z niczym. Po prostu tak jak go wyjąłem, tak go złożyłem. No wiadomo, ich tam szpachlować trzeba dookoła skrzydła i kadłub, tak? Ale ogólnie ten model jest bardzo ładny. Jest prosty, nie jest skomplikowany, ale jest naprawdę świetny jest ten model, tak? Gorąco polecam. Naprawdę fajnie się przy nim bawiłem. Tak, myślę, że to jest wspaniała baza do jakichś dalszych modyfikacji, do jakichś dalszych jak to chcecie bawić w blaszki i tak dalej, na pewno coś do tego modelu jest, jestem tego pewien. Można sobie ten model zwaloryzować. Ja nie potrzebowałem, zrobiłem prosto z pudła i jestem zadowolony. Świetny w ogóle jest. Te kolory są po prostu genialne, tak? Ten kompozycja kolorów dla mnie to jest mistrzostwo świata. Dlatego ten model tak bardzo lubię, bo on po prostu pięknie wygląda. Gorąco polecam. Revell Hasegawa 1.48 IG. Okej, dobra, i to ostatni model. O modeli mam tyle, że mógłbym o każdym coś opowiedzieć, bo o każdym modelu praktycznie jestem w stanie coś tam wydukać. Ten model... zapomniałem o jednej rzeczy. Otwieramy klapkę. Przełączamy. I teraz ten model jest kompletny. I to jest model, który osoby grające ćwierć wieku temu prawie w Call of Duty w pierwszą część pamiętają, tam była taka misja, że Martin musiał podłożyć, czy nasz główny bohater, którym graliśmy, przynajmniej tam w paru misjach, musiał podłożyć ładunki wybuchowe, żeby rozwalić flak pancery. Tak? I to właśnie jest scena inspirowana tamtą misją z gry. Tam też był pojazd w jakichś ruinach. Tamte ruiny były dużo prostsze, tak? Tutaj dorobiłem jakieś okna, pobite szyby, tapety, tutaj podłoga jest, tak? Jakiś tynk. Tam po prostu był zwykły goły ceglany mur. No ale takie były czasy, takie wyglądały gry. Do niego dorobiłem jeszcze te szurceny, których normalnie w tym tu się łamało, których normalnie w tym pojeździe nie było. Tak samo tego pojazdu nie było, tak? No, normalnie miał inne działko, nie miał tego Flakbierlinga. No, ale to po prostu tak z grubsza odwzorowałem pojazd z gry i sytuację, w jakiej ten pojazd się tam znajdował. Tu są figurki, których nie było chyba, w tym modelu chyba nie było żadnych figurek w zestawie, tego co pamiętam. Ja po prostu kupiłem jakieś figurki, chyba Hobby Boss, do innego flaka i po prostu je poprzerabiałem, tak żeby pasowały do tego. Tam iść nogi pomodyfikowałem, iść tam sorki, walałem statyw. Nogi, trochę dłonie, no po prostu poukładałem tak, żeby te figurki były wpasowane w te siedziska, więc one są przerobione, tak? Spodnie, gdzieś tam te bluzy i tak dalej, łapki tak, żeby pasowały do tego, co tam trzymają. Tutaj jakiś magazynek trzyma zapasowy w łapie, czeka na zmianę, tak? Cierpliwie, ten coś tam pokazuje też z magazynkiem w łapie. A tamten sobie kręci pokrętłami, tak? I po prostu wpasowałem te figurki. No i dałem tutaj taki błyszczący, może błyszczący, ale migający element, tak jak w grze, tylko w grze on troszkę wolniej mrygał. Sobie z żywicy odlałem, tak? W środku wsadziłem diodę, tam gdzieś kabelek idzie pod błotnikiem, przechodzi przez kadłub i tam do środka jest cały ten mój mechanizm, który tam się zajmuje tym mryganiem, tak? No, więc tak sobie wymyśliłem. Ja bardzo lubię inspirować się grami, filmami, jeśli mogę. Niekoniecznie robię modele poprawne historycznie, ale właśnie lubię robić modele takie gdzieś tam osadzone w popkulturze, no bo to jest zawsze jakieś urozmaicenie. Ile można kleić tam czołgi z łuku kurskiego albo z kampanii wrześniowej. Trzeba troszkę wychodzić naprzeciw swojej wyobraźni i nie bać się eksperymentować. A i ten model ma jeszcze dokupione metalowe lufy, tak? Bo w zestawie były te takie toporne, bo to jest kolejny model lat 70., 74 albo 6 rok, to jest nieśmiertelna Tamiya. Model bardzo dobry ogólnie, czy bardzo dobry.
dobry jest, tak? Jest bardzo prosty, jest ok. Miał oczywiście gumowe gąsienice, ja wymieniłem je na plastikowe, są ogniwkowe, żeby po prostu mi to nie popękało, tak? Tym bardziej, że jest przyklejony do podstawki, więc nawet nie miałbym jak tego poprawić. Bardzo, bardzo polecam, ogólnie tam je 1,35. Z tym, że modele są dobre, ale czasem są ślady po wypychaczach w durnych miejscach, a w tym modelu na tych panelach było tych śladów od cholery. Na każdym było chyba z 6 śladów po wypychaczach, więc wszystko musiałem zaszpachlować i je zamaskować, żeby ich po prostu nie było. Ale polecam. Tamy 1,35 to jest dobry wybór na początek. Niedrogi i na pewno każdy się będzie świetnie bawił. Okej, tutaj przygotowałem część mojej kubki wstydu. Taką bardzo, bardzo małą część. I tu są modele, o których mówiłem już tam wcześniej, przynajmniej część z nich, pokazując sklejone modele i tu po prostu pokażę Wam, jak one w pudełkach wyglądają. I jest jeszcze jeden model taki nietypowy, właśnie Gundam, więc tu też myślę, że warto się zatrzymać, bo takiego modelu jeszcze nigdy nie robiłem, a bardzo mnie zaciekawił ten temat, więc myślę, że znajdą się osoby, które też będą chciały sobie zerknąć, co znajduje się w środku, jak to wszystko wygląda. Na pierwszy ogień pójdą modele firmy Wrzesień 1939, First to Fight, albo FTF, jak to woli. Tutaj mamy figurki polskich ułanów. Tak, zostawiamy tutaj kilkanaście figurek. One są takiej jakości, no nic specjalnego, ale to są pionki do gry. Także one na raczej nie ma potrzeby, żeby były super dokładne. One mają swoją funkcję spełniać w trakcie rozgrywki. Tutaj z tyłu jest pokazany schemat malowania z oznaczeniem farb firmy Vallejo i Hataka. Hataka to jest polska firma, Vallejo to jest hiszpańska. Tak, dalej mamy TKS-a, którego pokazywałem tam wcześniej. Jak widzicie, to już jest cały model. Tak, to jest po prostu kilka elementów. Układ jezdny to jest jeden element. Wanna, góra, lufa. Tu jest jakiś chyba łom, łopata, jarzmo, zapasowe koło. Tutaj jest montaż pod CKM, żeby strzelać do samolotów, jak się nie mylę. No i tłumik, tak. I to w sumie wszystko, no nie? Więc model bardzo prosty. Ale ciekawostka jest taka, że w zestawie jest też metalowa lufa, więc jej plastikowej nie trzeba montować. Można metalową. Tu jest oznaczenie, że coś takiego jest w zestawie. I teraz niemiecki pojazd SDKZ 251 na 1 Ausf A. Tak, Ausf A od wersji tam C chyba, czy tam późniejszych można poznać tym, że Ausf A ma taki front, tak, że jest takie litery V, a C już ma pod innym kątem, ma tą przednią płytę. To jest jakby taki główny element, jak po czym można rozpoznać wersję A od późniejszych wersji. No i ten model ma trochę więcej elementów. Tutaj ma podwozie, ramę powiedzmy, koła przednie. Reszta kół to jest jako jeden element z gąsienicami, więc nie trzeba się bawić w gąsienicy, bo one już są gotowe. Wanna, górna część, błotniki, tutaj są klapy, to są siedziska, dobrze mówię? Tak, siedziska to są. Tak, bo to jest transportowy pojazd, więc tutaj są jak to się nazywa, no kanapy, tak? No i reszta jakichś tam elementów. No i oraz oczywiście kalkomanie. Tak, i do tego jeszcze, co my tu mamy? Schemat budowy, instrukcja, no i schemat malowania, jakie kolory będą nam potrzebne. Okidoki, no i dalej jedziemy. Wcześniej pokazywałem Wam takiego mojego Spitfire'a, jeden z 144 firmy Edward. I te modele są pakowane po prostu w worek foliowy, usztywniony tekturą, no i w środku znajduje się instrukcja, kalkomanie i patrzcie, gdzie jest kalkomanii w takim małym modelu, tak, więc tu jest sporo zabawy. Są też maski, tak, na oszklenie i na koła, jak komuś się nie chce pędzelkiem malować opon. Ten model tak samo, patrzcie jaki bogaty arkusz. Tylko te kalkomanie, jak się nie mylę, to są nowe kalkomanie Edwarda i one są takie, ja w tamtym modelu tego nie zrobiłem, bo tu nie wiedziałem. To jest, no sobie musi doczytać, dowiedzieć się od chłopaków, bo ja Wam nie powiem jak to robić, ale wiem, że się nakleja i się zdziera po prostu z góry ten film, że to wygląda jak pomalowane. Ale ja tego nigdy nie robiłem, więc ja Wam dokładnie nie powiem jak to zrobić, ale możecie się dowiedzieć od innych. I teraz tak, tutaj to jest cały model.
tak? No kilkanaście elementów, tak? Bardzo prosty. Ten tak samo, ten może ma trochę więcej. Ale też podobnie chyba, no. Nie jest dużo. Bardzo fajny model, są bardzo proste i bardzo ładnie są zrobione. Tak, one są ładnie spasowane, przynajmniej ten, który ja robiłem. I jest sporo schematów malowania. Ten ma 5, ten ma 4, więc naprawdę jest w czym wybierać. Można sobie kupić kilka takich modeli, tak, i zrobić sobie 4 różne Mustangi na przykład, albo 5 Thunderboltów, więc bardzo fajna opcja. Nie są drogie, ja tam kupiłem to kiedyś tam za 8 euro, więc to nie jest dużo. Teraz może kosztuje trochę więcej, bo inflacja i takie tam. Ale myślę, że coś koło dychy pewnie teraz kosztują takie modele. No dobrze, i moja ulubiona Tamiya 1.48. Strasznie lubię taką skalę, te modele ogólnie. Pojazdy z tej firmy w tej skali. Tu szybki unboxing, plik. Jest SD 250 na 3 Grave. No i JS2, IS2, IS2 raczej niż JS. No, o kurde. No i to jest taka ciekawostka, że ten model, tak, on posiada figurkę właśnie Romla. To jest jego wóz dowodzenia. Tak, ma jakichś tam dwóch jego wojaków i on ma tylko jedno malowanie. Malowanie właśnie tego pojazdu Grave. Tak. Co ciekawe, tak jak wspomniałem wcześniej, tam przy Tygrysie, że Tamiya swoje modele obciąża, tak? I tutaj jest po prostu taka płyta, podłoga pojazdu, która jest metalowa. I on trzeba przykleić cyjanoakrylem, czy po prostu superglue do reszty modelu, tak? I tu chyba są jeszcze jakieś wkręty. Tu teraz nie ma, to chyba są miejsca. O, tu jest to miejsce, gdzie się wkłada tą płytkę, tak? Żeby ten model był troszkę cięższy. Tak, model nie ma dużo elementów. Jest dość prosty. No i tu znowu mamy ogniwkowe gąsienice, ale nie do końca ogniwkowe, bo zbudowane są z takich fragmentów, takich pasków. Tylko na zagięciach na kołach napędowych i napinających, przednich i tylnych, tak, są pojedyncze ogniwka, żeby po prostu wyprofilować te gąsienice. Kiedyś ten model już robiłem dla mojego kumpla. Bardzo fajny model, bardzo go polecam, jak wszystkie modele Tamiya w tej skali. A kolejny to jest IS-2. Jak widać, on ma polskie malowanie, więc do boju patrioci. Tak, tutaj jest czechosłowacki, tak, no i tutaj z berlińskich najazdów, z ataku na Berlin, tak, Armii Czerwonej. Ważne jest też w modelach, jeśli zaczniecie model sklejać, zanim zaczniecie go sklejać, najpierw obejrzyjcie instrukcję, bo w instrukcji macie pokazane schematy malowania A, B, C i D i czasem te oznaczenia gdzieś tam się w instrukcji mogą pojawić. Nie wiem, czy w tym modelu tak jest, na razie to nie widzę. O, tak tutaj widać. A, B, C. I to pokazuje, że jak chcemy zrobić modele w malowaniu tych dwóch berlińskich i AB, tak, dwa berlińskie, tak, i jeden czechosłowacki, to musimy nawiercić otwory, żeby to w jakiś tam sposób było niby zgodne tam historycznie z prawdziwymi pojazdami, tak? Więc tutaj warto sobie poszukać takich oznaczeń w instrukcji, tak? No Tamiya robi w taki sposób, różne firmy robią w różny sposób, więc warto się z tym zapoznać, tak? Bo te tutaj otwory mogą po prostu mieć wpływ na to, co się znajdzie na pojeździe, tak? O, tutaj na przykład są reflektory, tak? I te trąbki. D-kart jest pod polski, tak? D jest po tej stronie, a B, C jest pod. To może chyba bardziej chodzi. Tak, chodzi o stronę, tak, dobrze. Czyli po lewej stronie A, B, C, a po prawej D, tak? Więc polski czołg miał z innej strony, tak? D miał tutaj, a A, B, C miał tutaj. Więc to jest taka drobna rzecz, a na nią warto uwagę zwrócić, tak? Ten model też ma takie paski, ma takie fajnie wyprofilowane już gąsienice, które oddają ciężar, tak, że opadają na kołach podtrzymujących. Jest tu parę tych elementów. Dość spory jest ten czołg, jak na tą skalę, tak, no bo to był duży czołg. I są jeszcze obciążniki, które gdzieś tam się wkleja w dole, tak, tu są takie specjalne jakby łapki, w które się wkłada i one są wklejane tutaj na podłogę wanny, tak. Ja ten model dostałem też pod choinkę od mojej żony. Ja będę chciał go zrobić z niego model
kurczę, chyba w Siekierkach chyba stoi, dobrze pamiętam. Tam stoi na Cokole. Na Google sobie wejdę, zobaczę sobie jakie są zdjęcia i po prostu będę chciał tworzyć nie model, pojazd, który walczył na froncie, tylko jako pomnik, tak? Bo tak sobie czasem też lubię zrobić jakiś muzealny pojazd, albo jakiś właśnie pomnik, coś tego typu. Tak jak tam wcześniej pokazałem tego TO80BW, po prostu czołg pomnik, tak? I ten też będzie czołgiem pomnikiem, tylko będzie upamiętniał właśnie polskich pancerniaków, tak? No i tu już kalkomanię mam gotowe, bo on chyba też miał takie oznaczenia. Ale to wszystko będę musiał sobie jeszcze sprawdzić na 100%, jak będę ten czołg już robił. Okej, wcześniej mówiłem, że to jest SDKZ 234, myliłem się. Mam też taki sklejony, tylko w innej skali innej firmy. To jest oczywiście SDKZ 232. Tak, i już Wam pokazywałem go sklejonego. Tutaj jest wersja nowsza. Znaczy, to jest ten sam model, ten sam plastik, te same wypraski. Tam to akurat buszary, ten jest akurat jasny. Może teraz nowsze w Tamiya są jasne, nie wiem. Ale ten model jest wzbogacony o figurki. Tamtym chyba nie było żadnych figurek. Ale na pewno ma metalowe elementy, tak? To jakieś blaszki, to jest metalowa lufa, więc bardzo fajnie. Szkoda, że nie ma lufy karabinu. Chyba gdzieś to jest schowana, ale nie widzę. Może gdzieś tam jest schowana. No, ale w każdym razie, no, ta lufa jest. Tak, pokazuję Wam, tego nie widać. Lufa od działka jest, tak, a od karabinu nie ma lufy. No, model nie ma dużo elementów. Jest bardzo prosty, bardzo ładnie wygląda po sklejeniu. No i ten ma antenę, ten też ma antenę, dobrze. No i z niego będę próbował zrobić pojazd z Metal Sluga. Tutaj są trochę też inne warianty malowania, więc tamte modele chyba nie było takich wariantów, więc tu można się pobawić w różne wersje. I tak samo ten model też tutaj ma oznaczenia D, C, tak, B oraz A. I gdzieś tu będą się jakimiś szczegółami różniły, więc warto sobie przejrzeć instrukcję i poszukać różnic w wersjach, żeby w miarę jakoś to zgodnie zrobić, przynajmniej według instrukcji. Tutaj chyba największy model, tak, z prezentowanych, czyli jeżdżący kibel. Tak, jak się nie mylę, ten pojazd powstał po to, żeby niszczyć fińskie umocnienia. Tak. Nie powstało tego zbyt dużo wersji. Oprócz tego, że ten czołg był dość twardy, to chyba nie miał zbyt wielu zalet. Na początku może miał, ale potem szybko jakby stracił swoją przewagę, jak powstały lepsze działa, które zaczęły tam to już sobie troszkę radzić z tymi KW. No, wieża jest ogromna, do tego stopnia, że aż potrzeba schodów, oczywiście tego nie widać, aż potrzeba schodów, żeby się na nią wdrapać, więc model będzie ogromny i będzie imponujący po złożeniu, tak? Coś takiego będzie mniej więcej, więc dość spory. Tutaj są gąsienice, on ma w ogóle dwa rodzaje gąsienicy, to pamiętam. Tak, ma gumy, których szczerze nie polecam, nigdy nie polecam gumek. Gumy są do czego innego. No i są ogniwkowe, takie już profilowane. Tak, więc to też można tutaj zrobić. Z tego co widzę, to akurat są ślady po wypychaczach, czyli takie kółeczka, warto je zeszlifować. Jak komuś się chce, to też jeszcze można zaszpachlować, jeśli są wklęsłe, a nie wypukłe. No bo to zepsuje efekt, tak? To nie będzie fajnie wyglądać. Zwłaszcza te dolne, tak? Bo jak są górne, jak to leży na czołgu, to nie widać, ale jak są na ziemi już, tak? No to na ziemi będzie widać te ślady. Więc myślę, że warto to wziąć pod uwagę. Tu są jakieś moje elementy, bo planuję taką dioramę zrobić. Dokupiłem sobie tu parę gratów. To akurat miałem w zestawie. Nie wiem, czy lufa jest w zestawie, czy nie jest, bo już mam taki sklep i czasem tam jakieś dodatki są w modelach. Raz Timerit znalazłem, to Panterę miałem z Timeritem ataku, więc fajne gratisy czasem się trafiają. Niż tam lufę w jakimś pojeździe miałem. Więc nie wiem, czy ta lufa jest w zestawie, czy ona jeszcze tutaj była. Dokupiłem sobie blachy do błotników, jakieś tam kratki i tak dalej. Tu montaże, te trójkąty podtrzymujące, wsporniki. Tak, tutaj trochę blaszek jest. Tutaj jakąś taką kierującą ruchem będzie stała. Tu będzie jakichś dwóch zalotników. Sobie siedziało na pancerzu, tam stało, ktoś tam będą sobie może gadali. No i tu mają jakieś PPS-y, tak? PPS-y. Tak, z magami BMW-owymi i takim zwykłym paskiem. Ale taki off-top. No i model nie ma dużo elementów. On jest taki dość prosty. Co my tu jeszcze mamy? Oznaczenia biedne, czyli jakiś tam napis i czerwona gwiazda. A z sierpem i młotem jest, to też powinno być zakazane. Ciekawe, czemu YouTube nie banuje coś takiego, a za swastykę banuje. No, dostałem 2 razy strajka za swastykę i musiałem zdawać test wiedzy o
o totalitaryzmie i zbrodniczych reżimach, żeby mój kanał nie został zbanowany. No. Także no, model też bardzo fajny, jest duży. Tak. Ja Trumpetera składałem kilka modeli i były bardzo dobre. Fajnie się robiło i myślę, że ten nie odbiega jakością od pozostałych, więc jak ktoś by chciał kupić sobie model Trumpetera, to może. Tylko, że, może robić co chce, ale myślę, że warto. Tylko, że problem jest z tym modelem taki, że on jest duży, że ma dużą powierzchnię do pomalowania i wszystko się opiera o to, jak się kupuje modele jako modelarz początkujący, czy my sobie damy radę potem z pomalowaniem tego. Więc jakby ktoś chciał te modele, które pokazałem, to są wszystkie modele, które są warte uwagi, tylko trzeba mierzyć siły, tak, nad swoje zamiary, tak, żeby po prostu nie przecenić siebie, żeby się nie okazało, że kupimy model, a potem malowanie takich ogromnych powierzchni będzie nam sprawiało problem i model będzie wyglądał brzydko. Także mi się wydaje, że mimo wszystko na takich bardzo, bardzo początkujących modelarzy to polecam modele 1.72, ewentualnie 1.48, jeśli chodzi o modele naziemne. Tak, taki na pierwszy model. A już taki troszkę bardziej zaawansowany, który już troszkę się obezna z pędzlem i z malowaniem. Tak, no to wtedy można już iść w takie większe skale. Bo myślę, że taki jest rozsądny rozwój osobisty, jeśli chodzi o to hobby. Dobra, no i mamy chińskie bajki, tak? Gundam. W życiu tego nie oglądałem. Z anime to oglądałem to Dragon Ball. To Dragon Ball Z, Bull de Crystal. Tak, i Slayer z Magiczni Wojownicy, tak, i na Inverse, Gauri, Zelgadis, tego typu klimaty i tam to się jeszcze jakieś parę anime. O, Fullmetal Alchemist, bardzo fajne, polecam. Ale ja specem od anime nie jestem, oglądałem takich parę tych, no, popularnych. O, jeszcze Ragnarok Online oglądałem, czy Ragnarok The Animation, bo ja grałem w taki koreański MMO Ragnarok Online i tam była też takie anime też było zrobione, tak było 1 albo 2 sezony. Takie, może być. za bardzo zalatywało grą, tak, więc takie były trochę tandetne jakieś tam rzeczy. No, ale nieważne. Mamy tego naszego Gundama. Tu mamy jakiegoś wesołego pana, który nam będzie tu pomagał. Mr. Ral. Jeszcze się jeszcze będzie pojawiał. Nie, raz się pokazał i pewnie poszedł napić się sakę. No, to są jakieś pewnie historie tego pojazdu, tego mecha. No, co jest fajne w Gundamach? Kolorowa instrukcja do pewnego momentu. Potem już tutaj kolory nam znikają. Ale bardzo fajne jest to, że mamy kolorowe elementy. To jest w ogóle świetna rzecz dla ludzi, którzy nie chcą malować modeli. Jak jeśli ktoś sobie chce po prostu coś poskładać, po prostu, to kupuje sobie takie coś. Nie chcesz malować, żona się tam bije, bo śmierdzi i tak dalej, to kupujesz takie coś. I co jest fajne w tych modelach, że, to zauważyłem, że można w łatwy sposób włamać element, czego bardzo nie polecam robić ogólnie, ale w tych jest tak, że to się włamuje, to jest na tyle fajnie zrobione, że tu się nic nie kruszy, tak? Więc można sobie spokojnie wyłamać i sobie budować model, tak? I patrzcie, już tarcza pomalowana jest, tak jest w kolorach. Z tym, że mimo wszystko, tak czy siak proponuję tutaj w tych miejscach, gdzie było wyłamane papierem ściernym, delikatnie przejechać, czy jakimś tam skalpelem to delikatnie ściąć, żeby plastiku nie uszkodzić, bo to będzie fajnie wyglądało, no i będzie pasować, tak? Tutaj jest nieobrobione i już tu może być problem z wciśnięciem tego elementu, dlatego na razie nie wciskam, bo ja to będę oczywiście obrabiał i prawdopodobnie będę to malował, tak? No bo ja maluję wszystkie modele, więc walnę go podkładem na czarno, a potem będę sobie po kolei malować. Ale ogólnie właśnie jest taka fajna rzecz z tymi Gundamami, że nie trzeba mieć zbyt dużo narzędzi, żeby się zacząć to bawić, tak? Tu można sobie wyłamać znowu. Tak, spróbuję zrobić to. A jak sobie uszkodzę, to najwyżej to wezmę. O, pyk, pyk. I gotowe. Tak, nic się tutaj nie ukruszyło, bo w niektórych takich klasycznych modelach to jest po prostu zrobione z innego plastiku. Jak weźmiecie do ręki ten plastik, to jest plastik taki z zabawki plastik. Tamte klasyczne modele są z takiego bardziej miękkiego plastiku, a to normalnie jest jakbyście wzięli z kiosku, może nie z kiosku, ale z jakiegoś sklepu, gdzie są trochę lepszej jakości zabawki, no to jest ten plastik, tak? Czuć w ręku, to jest zupełnie co innego. Dopiero teraz sobie to na uwagę zwróciłem, bo tak nie macałem tego modelu wcześniej. Kupiłem go sobie, wyrywałem sobie 2 elementy i to wszystko tak na próbę wyrwałem. Ale
Nie chcesz malować, nie chcesz sklejać, kupujesz to i wszystko jest na wcisk. Tutaj ani grama kleju nie ma. A też jest pokazane no glue, no tools, colored plastic, więc wszystko jest, co powinno być. Także fajna rzecz, fajna zabawka. Ale i tak będę malował i możliwe, że pomaluję to po swojemu. Zobaczymy. Jak będę miał to po swojemu, a jak nie, to zostawię tak jak jest. I oczywiście go gdzieś tam przytyram trochę. Znaczy miałem plan ogólnie zrobić tak, że to będzie taki mech. Taka sztampowa wizja, tak? Gdzieś tam mech oparty o jakieś tam ruiny, zarośnięty, poniszczony, jakieś ślady po jakichś tam blasterach, tak? Jakieś uszkodzenia, zadrapania i taki po prostu jakiś relikt, pozostałość po jakiejś dawnej wojnie, tak? I taki po prostu mam plan z tym. Co z tego wyjdzie, to zobaczę. Jak będę robił, to pewnie i tak się jeszcze jakiś plan zmieni gdzieś po drodze. Ale myślę, że Bandai, Gundamy warto na to uwagę zwrócić, bo to naprawdę jest ciekawa opcja dla kogoś, kto nie chce malować ani sklejać. O, co wy to jeszcze robicie? Chyba wszystko wiecie, co macie ogarnąć sobie, żeby swój pierwszy model kupić. Ja dalej wracam do pracy. Robię teraz lokomotywę do mojej dioramy, która niedawno się urodziła w mojej głowie. Miał być inny pomysł. Powstała diorama. Było tam niedużo wolnego miejsca. Okazało się, że firma, która mi za to nie płaci, ale firma AK, wydała taką fajną lokomotywę. No i po prostu postanowiłem, że w ten taki niezagospodarowany fragment ją postawię. Będzie figurka, więc na pewno będzie dużo fajniej wyglądało. Więc myślę, że za jakiś czas znajdziecie galerię na moim Instagramie. Także no, jeszcze musicie mojego Instagrama obserwować. Na dole jest w opisie link. Wejdźcie tam, zasubskrybujcie Instagrama, czy obserwujcie. Tak, i tam dość regularnie wrzucam zdjęcia moich modeli. Tak, na razie będzie taka krótka przerwa, bo na razie żaden model nie jest na ukończeniu, ale cała masa modeli jest zaczętych, większość ma podkład, spora część z nich już ma kolory, także no, myślę, że w ciągu miesiąca powinno się tam troszkę rozruszać na tym moim Instagramie, tak? Tam nie ma regularnego dodawania, ale kilkanaście razy w roku tam wlatują galerie, więc obserwujcie Instagrama, no i też tego Facebooka oczywiście mojego, które tam rzadko, ale tam wrzucam zdjęcia z warsztatów, więc tam możecie sobie zaobserwować, co aktualnie robię. Oraz oczywiście mojego YouTube'a. To jest chyba taka najbardziej popularna platforma, jeśli chodzi o modele, no bo tutaj mogę pokazać Wam, co robię w jakimś dłuższym formacie niż w jakichś krótkich shortach. Ja dużo bardziej wolę dłuższe formaty. Wiem, że to jest nudne, ale ja po prostu nie potrafię mało gadać o modelach. Także Was zapraszam do sklepów lokalnych, internetowych. Ci, którzy mają już jakieś modele do warsztatów, a ja wracam do lokomotywy. Sama się przecież nie zrobi, tak? O Jezu, znowu, kurde, ile tego tu jest. Gdzie ja to wszystko pomieszczę?